Cześć, tu Marcin Wytrążek. Kolejny odcinek poświęcony dbaniu o siebie, o swoją sprawność. Dzisiaj zadbamy o stawy. Będziemy się zajmowali stawem skokowym, ale tak de facto przez troskę o staw skokowy i skupienie na stawie skokowym zadbamy na przyszłość o kolana, o stawy biodrowe i o kręgosłup. Serdecznie zapraszam. Na początek zrobimy test i ocenimy, jak wygląda stan naszego stawu skokowego, jeżeli chodzi o zgięcie grzbietowe. Czyli jak wygląda ten ruch. Czy czasami można powiedzieć, ten ruch wygląda tak. Ale chodzi o zgięcie grzbietowe. Jak ten ruch zgięcia grzbietowego wygląda? Bo jest to ruch niezwykle potrzebny do poruszania się. Niestety tak się porobiło, że nasz naturalny sposób poruszania gdzieś zniknął. Wiele osób ma ogromne problemy z zejściem do parteru, z kucnięciem. Jakiś czas temu nagrywałem o relacji pronacja-supinacja, jeśli chodzi o staw skokowy, więc tu można też dołożyć nową cegiełkę, po prostu kwestia zgięcia grzbietowego. Jest wiele osób, które nie potrafią zejść niżej, bo mówią, że panie, ale tu się więcej nie zegnie. No i to będzie też skutkowało tym, że będziemy przy różnych czynnościach dnia codziennego przeciążali stawy kolanowe, stawy biodrowe czy dolny odcinek kręgosłupa. Ustawiamy naszą stopę 12 cm od ściany, no tu jest klin, więc 12 cm odtąd, plus minus tu mam 12 cm taką odległość, czyli ustawiamy stopę i wychylamy kolano do przodu, żeby dotknąć ściany. 12 cm można sobie zmierzyć. Na oko niech to będzie, za chwilę się do tego odniosę i sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie dotknąć ściany, oczywiście bez unoszenia pięty, bo tutaj za chwilę ktoś będzie chciał oszukać i zrobi to w ten sposób. Czyli jest obciążenie stopy, zgięcie grzbietowe i to jest dobry, funkcjonalny zakres potrzebny do, no właśnie, do schodzenia do parteru i do wykonywania różnych czynności życia codziennego. Oczywiście mała poprawka na to, że nie wszyscy jesteśmy zbudowani tak samo i będą osoby, które będą miały dłuższe kości, więc też ten kąt będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Czy inaczej będzie wyglądało może ta próba, czy możliwość dotknięcia kolanem ściany. To są oczywiście badania na jakiejś średniej grupie, więc myślę, że jeżeli ktoś ma 1,50 m wzrostu, no to niech to będzie 10 cm od ściany, no a jeżeli ktoś ma 2 metry wzrostu, no to niech się odsunie troszeczkę, może na 14 cm. Nie chodzi zresztą o gonienie jakichś liczb i wpisywanie siebie w jakieś super normy, ale gdzieś ten test jednak pokazuje, jak się patrzy na pacjentach i w ich sytuacji, że no kończy się to tym, że nie idzie zrobić głębokiego przysiadu, co się wiąże z tym, że ciężko jest sięgnąć po coś porządnie z przysiadu i takie osoby zaczynają wybierać taki wariant. Myślę, że to przy okazji pokazuje, jak wygląda stan tkanek na tylnej stronie, stan mięśni, mięśniopowięzi na tylnej stronie łydki, co też się przenosi na jakość i swobodę poruszania. Myślę, że i w sporcie ma też ogromne znaczenie, jeśli chodzi o przeciążenie ścięgna Achillesa, bo jeżeli ten zakres jest swobodniejszy, większy, no to wszystkie te obciążenia, które padają na ścięgno Achillesa, też są rozkładane na większy zakres ruchu, jest więcej czasu, gdzie te siły się rozkładają na ścięgno Achillesa, więc myślę, że to też ma jakiś wpływ na unikanie kontuzji, urazów, aczkolwiek to jest jakiś pewnie temat rzeka, jeśli chodzi o urazy ścięgna Achillesa. I teraz co z tym robić? Technik rozluźniających łydkę, tkanki na tylnej stronie, tkanki dookoła, mnóstwo na moim kanale. Myślę, że podstawowa rzecz to jest zacząć myśleć o tym, jak wygląda moje zgięcie grzbietowe i regularnie pracować nad pełniejszym zgięciem grzbietowym. Nawet jeżeli Twoim problemem w życiu są biodra, kolana, może dolny odcinek kręgosłupa, a nie właśnie staw skokowy, to dobrze jest, jeżeli w tym teście wyszło nie najlepiej, to dobrze jest się zainteresować właśnie stawem skokowym i plan wdrożyć na miesiące. Owszem, może po kilku tygodniach będą świetne rezultaty, może Twoje braki nie są duże, ale zakładam, tak jak widzę to po niektórych pacjentach, że czasami te braki są naprawdę duże, to trzeba dać sobie kilka miesięcy, żeby nie było, że po 2 tygodniach test kontrolny, ojej, to już jeszcze krucho, już nic się nie da zrobić, te wszystkie metody nie działają. Klasyka gatunku to jest regularnie, może raz dziennie, może nie wiem, co drugi dzień, albo jak się po prostu przypomni gdzieś, to wdrożyć rozciąganie łydek,
Często jak się rozmawia z pacjentami, to już dawno tego nie wykonywali. Przy czym tego typu rozciąganie, często samo to rozciąganie już znacząco poprawia stan zapalenia rozcięgna Achillesa, ostrogi piętowej, bólów jakichś Achillesa. Po prostu wiele osób tego nie wykonuje. Więc tutaj to jest jeden z wariantów, to jest regularne rozciąganie łydek w tej pozycji. Czy to może w taki sposób? Chodzi o to, żeby przystosowywać ciało do pełnego zgięcia grzbietowego. Więc ja bym chciał teraz pokazać szereg sposobów, możliwości takiego stopniowego przywracania tego zgięcia grzbietowego. Bo oczywiście można się zapalić, robić jakieś super mobilizacje do sportowców. Przez tydzień ktoś będzie wykonywał, a później entuzjazm spadnie, a już tego nie będziemy wykonywać. Więc tu chodzi o pewną strategię. Myślę, że ważna rzecz, i zaraz zejdę do parteru, to jest rozpoczęcie przystosowywania się do życia bardziej na podłodze. Częściej trzeba schodzić do parteru. Nie wiem, po swojemu jakoś zejść do parteru i za chwilę przystosowywać staw skokowy do zgięcia grzbietowego. Może to będzie na początek, tak jak ja teraz to próbuję zagrać, z jakimiś podpórkami. Tu gdzieś podparcie, tu podparcie i powolutku więcej ciężaru jest na rękach. Stopniowe przyzwyczajenie do wychylania. Stopniowo może, trudno, niech się oderwie pięta, ale może trochę bardziej dociążać ten staw skokowy i wychylać ciężar ciała do przodu, nadstaw skokowy i powolutku przyzwyczajać po prostu stopę do zgięcia grzbietowego. Czyli powolutku gdzieś przyzwyczajać. Czy to samo na drugą stronę, czyli na początek to może będzie tak, że to będzie tylko jakiś przyklęk i w przyklęku wychylanie i stopniowe przystosowywanie. To się nie zrobi z dnia na dzień, bo tu nie chodzi tylko o długość tkanek, czyli tak przysłowiowe rozciągnięcie, ale też o zaadaptowanie układu nerwowego, przystosowanie się, odnalezienie się w tej sytuacji, jak tu się zachować, jak teraz tę pozycję skontrolować, jak ją ustabilizować. Więc to jest coś więcej niż tylko rozciągnięcie gumy od gaci, że ja szybko porozciągam łydkę, nie wiem, mocno blachą rozluźnię łydkę, żeby się rozciągnęły tkanki, tylko przy okazji układ nerwowy musi też kupić tą sytuację. I zresztą wtedy ta zmiana będzie trwała, kiedy to układ nerwowy oswoi się z tym. A chciałbym przypomnieć, że to są nasze pozycje dziecięce, więc my to mamy w głowie. My niczego nowego nie stwarzamy, my tylko odtwarzamy to, co mamy zapisane w genach. No i tu mam takie drobne przemyślenie, bo to jest troszeczkę filozoficzny odcinek. Oczywiście biomechaniczny też, ale filozoficzny, że za chwilę się znajdą w komentarzach osoby, które pewnie tak myślą jak o haluksie. To jest po prostu genetyczne. My biali po prostu nie schodzimy do tych pozycji, bo to jest jak haluks, genetyczne. To się samo, panie, robi. Ale jeżeli zakładasz, że masz wpływ na swoje geny i na swoje życie, no to zaczniesz ćwiczyć to zgięcie grzbietowe. Jednym z lepszych rozwiązań pracy nad stawem skokowym to jest schodzenie do przysiadu. Ja tu się trzymam drabinki, ale ty możesz się trzymać klamek u drzwi, więc może to być w ten sposób. I to różne warianty. Można trenować powolutku. Właśnie odciążenie jest duże. Na rękach wiszę. Przy okazji mięśnie się troszeczkę nóg ćwiczą. Na całych stopach, bo to jest jeden z wariantów naszego naturalnego przysiadu, ale też może właśnie na ugiętych. Tak też można będzie powolutku przyzwyczajać stawy do pełniejszego zgięcia i może stopniowo je zacząć dociążać. Siedzisz, oglądasz film. To czemu by raz po raz nie złapać? Tym bardziej, że teraz to bardziej rozciąga płaszczkowaty, trochę inny wariant niż przy prostych nogach. I czemu by raz po raz nie porozciągać palców do zgięcia grzbietowego? Chodzi w ogóle o tkanki na tylnej stronie, więc tu nie tylko chodzi o brzuchaty i płaszczkowaty, ale też i zginacze długie palców i palucha. I oglądamy film i robimy. I w tym momencie odpada ten element mówienia, że ja nie mam czasu. Wiele osób ogląda regularnie różne filmy, programy, wiadomości i tak dalej, to czemu by nie oglądać jednocześnie z pracą nad zgięciem grzbietowym, więc tego typu rozciąganie, które przed chwilą pokazywałem, że gdzieś tutaj schodzimy i tu zarówno ten staw skokowy pracuje, jak i ten staw skokowy. Czemu by tego nie robić w czasie oglądania filmu i serialu?
Może z prostą nogą. Oczywiście to nie jest rozciąganie dla każdego, bo to wszystko zależy od tego, jak wygląda Twój dolny odcinek kręgosłupa, ale to też jest jakiś wariant, jeżeli nie masz problemów z dolnym odcinkiem kręgosłupa, żeby tutaj konkretnie tą łydkę porozciągać. W wolnych chwilach będą się zdarzały miejsca, gdzie są krawężniki, to czemu by nie wejść na krawężnik i chwilę ponaciągać łydki, czyli stanąć na krawężniku, może jak masz problemy z równowagą, oprzeć się o samochód i porozciągać te łydki, czy może przy okazji wykonać parę ruchów jeszcze w tych skrajnych pozycjach, no właśnie przyzwyczajać układ nerwowy, że oprócz takiego pasywnego rozciągania tu się jeszcze coś może dziać i te mięśnie będą pracowały. Wsparciem też na pewno będzie automasaż, rozluźnianie tych łydek, czy to może łokciem, żeby to było mocniejsze, intensywniejsze, czy na początek, jak masz naprawdę w złej formie łydki, no to może być kwestia ugniatania, zgniatania, jakiegoś masowania kciukami. Tu oczywiście pamiętaj, że chodzi o Twoje zdrowie i zawsze w przypadku wątpliwości, czy możesz wykonać masaż, czy możesz w ogóle któreś z tych ćwiczeń wykonywać, skontaktuj się z lekarzem, no bo masaż nie jest dla każdego, automasaż też nie. Ale to będzie jakaś forma wsparcia, jeżeli możesz to wykonywać. Wsparcia, bo samo gniecenie, masowanie, rozluźnianie tkanek oczywiście może dać dużą ulgę, większą swobodę ruchu, nawet trochę ten zakres ruchu poprawić, ale to nie będzie tak znaczące, jak w momencie, kiedy zaczniesz te stawy skokowe ćwiczyć i rozciągać te tkanki. Dzisiejszy odcinek z perspektywy fizjoterapeuty czy pewnie jakiegoś trenera no jest bardzo oczywisty. To jest bardzo oczywista rzecz, prosta, natomiast niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę. Szczególnie jak mają problemy z kolanami czy z biodrami, a nie mają problemów ze stawem skokowym. Nie rozważają w ogóle wtedy pracy nad tymi stawami skokowymi, a to od nich będzie wiele zależało, jak ten organizm nasz funkcjonuje. Owszem, ciekawostką może jakąś jest to zbadanie zakresu ruchu, żeby mieć większą świadomość tego, w jakiej jestem aktualnie formie, ale problem nie jest w tym, jak to zrobić, no bo to wszystko jest dosyć oczywiste, różnego rodzaju rozciągania, różnego rodzaju może automasaże, tylko czy ja to zrobię i czy konsekwentnie będę wykonywać te ćwiczenia regularnie i pracować nad swoją sprawnością. No i dlatego ja przychodzę tutaj z pomocą, z jakąś motywacją, przypominaniem, dosyć regularnie kręcę się wokół podobnych tematów, albo pracy nad kolanami, albo pracy nad stawami skokowymi, czy to nad przysiadem, czy to nad kręgosłupem, nad stabilizacją itd., czy nad jakimiś technikami rozluźniającymi, to wspieram, motywuję i zachęcam, no bo praca nad sobą powinna być regularna, konsekwentna. Wtedy naprawdę można ciało przebudować. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, jak Ci ten test wyszedł. Czy jest super, nie ma problemu z zejściem do parteru, do głębokiego przysiadu, no czy może jest właśnie krucho i warto zacząć nad tym pracować. No dobra, tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć!